Także standardowo zaczynamy sobie od oka. Będzie to jeden z szybszych i najbardziej spektakularnych w swojej szybkości makijaży. Na początku dam sobie korektor na powiekę. Dawno tego nie grali na moim kanale, także będzie to Catrice Camouflage i to jest kolorek 001. Dajemy sobie minimalną ilość na powiekę i ja już brwi sobie zrobiłam. Na razie testuję sobie różne możliwości, jeżeli chodzi o robienie brwi. Na razie będę robiła je poza kamerą i jak uznam, że dobra, to już jest to, co mi się podoba, wtedy może zrobię to z Wami. Rozprowadzam sobie ten korektor po całej powiece. Robię to paluchami, bo wzięłam sobie tylko taką dużą gąbkę do twarzy i nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł. Jedyne co to doklepię może. O, widzicie? I tą dużą gąbką raczej nie dojadę sobie do końca. I jak mamy już korektor, możemy sobie zrobić taką bazę pod pierwotny makijaż. Będzie to mega proste, bo robimy tylko kreskę. Jest tu strasznie dużo bardzo podobnych makijaży jest na tym kanale, ale bez obaw użyjemy sobie pudru teraz Kiko Milano. Dobra, także nakładamy sobie puder teraz na ten cały korektor. Cieni dzisiaj nie będzie jakoś specjalnie dużo i zastanawiam się, czy w ogóle będą, bo powiem Wam szczerze, że ten makijaż mi się najbardziej właśnie podoba totalnie bez cieni. Także wyrównałam sobie tylko powiekę, kolor powieki i przechodzimy sobie do gwiazdy programu. Będziemy sobie robić kreskę pomadką zastygającą. Ja sobie użyję tej z L'Oreala kolorku 560. Wygląda ona w ten sposób. Potrzebuję kupić nowy egzemplarz, także wygląda na zjechaną. Jest zjechana, natomiast jest naprawdę fenomenalna do tego typu makijaży. Nakładam sobie ją na dłoń, biorę sobie skośny pędzelek i będę sobie robiła nią kreskę. Tylko się teraz zastanawiam, czy na pewno chcę skośny pędzelek i chyba wezmę sobie taki mniejszy języczkowy. Jakoś te skośne pędzelki, te, które ja mam, są dla mnie, nie wiem, za duże do tego typu makijaży. Także najczęściej, jeżeli chodzi o kreski, robię sobie właśnie takim mniejszym języczkowym pędzelkiem. To jakoś to, żeby to było mega równe, to bardziej się przejmuję tym, żeby było od góry równo, bo od dołu zawsze można to poprawić. Ta kreska może być spora, bo to w zasadzie jedyna taka innowacja w tym makijażu, także fajnie, żeby ją było widać. No i trzeba pracować z tym dosyć szybko, no bo te pomadki jednak zastygają, także mamy trochę mniej czasu niż normalnie. No i oczywiście tym, jak to wygląda w tym miejscu, jakoś specjalnie się nie przejmuję, chociaż o dziwo wyszło mi to całkiem dobrze. Może powinnam częściej robić oko, a raczej właśnie eyeliner, czy tam właśnie kreskę jakąś cieniem albo pomadką z Wami, bo wyszło mi to lepiej niż zazwyczaj. Natomiast, żeby nie przedłużać i żeby Was nie zanudzać, dorobię sobie już wewnętrzny kącik oka, bo przy tym to ja muszę mieć lusterko dosłownie przy twarzy i drugie oko sobie dokończę i będziemy lecieć z resztą makijażu już wspólnie. No i jeżeli chodzi o makijaż oka, to praktycznie już wszystko, także bardzo nudne, a zarazem spektakularne. Możecie zobaczyć, jak ta pomadka pięknie wygląda. Ma bardzo fajny pigment. Nie jest to współpraca, choć no, te kosmetyki są fenomenalne, jeżeli chodzi o tego typu makijaże. I co? Wydaje mi się, że to zdecydowanie lepiej wygląda niż taka cała powieka w cieniach, jeżeli będziemy robić spoiler ciemne usta. Także będzie wyglądało to klasycznie, ładnie i bardzo łatwo jest zrobić tę kreskę. Naprawdę wyglądają sztos, a zajęło mi to dosłownie, nie wiem, 3 minuty. Jedyna uwaga jest taka, że jak wykładacie sobie na rękę, to jest to potem bardzo ciężko zmyć z ręki. O dziwo, bo z oka nie mam zazwyczaj z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy to powinno się nakładać na oczy, ale kiedyś to było bardzo popularne i wciąż wszyscy żyją, więc ja tak robię. Dobra, jeżeli chodzi o dalszą część makijażu, będzie to twarz. I tutaj powiem Wam w tajemnicy, że to już nie będzie tajemnica, aczkolwiek nigdy nie używałam tego podkładu. I powiem Wam tak, ja nasłuchałam się, że jest świetny. Zdania w sumie są podzielone, jeżeli chodzi o ten podkład. Ja sobie go kupiłam na testy, ale z drugiej strony też chciałabym mieć jakiś taki podkład
nie wiem, coś nowego. Ja potrzebuję zmian w tym makijażu. Jak cały czas robię taki sam makijaż, to już mi się, powiem Wam szczerze, że nie chcę non-stop to samo, cały czas. Także będziemy sobie testować tego nowego gagatka. Ja go mam w odcieniu 010. Także zakasamy rękawy, co by się tutaj nie upierdzielić i z tym lecimy. Nigdy nie miałam, swoją drogą, podkładu w pipecie. Jakoś tak, nie wiem, ale ta pipeta, powiem Wam, że nie jest jakichś górnych lotów. Też z drugiej strony może o to chodzi, żeby nie nawalić za dużo, a ja już nawaliłam za dużo na tą rękę. Kładamy włosy na bok. Nie ma chyba nic bardziej denerwującego niż włosy na twarzy, kiedy robi się makijaż. Mam nadzieję, w ogóle swoją drogą, że wybrałam sobie dobry podkład. Jedną rzecz, którą zauważyłam, którą robię notorycznie, jak część dziewczyn ma problem z tym, że ma za ciemny podkład, to ja zazwyczaj ten podkład mam za jasny i wiadomo, na zimę on jest naprawdę fajny i wtedy mi to pasuje, ale widać różnicę. I ja to potem muszę kombinować z tym, a ładnie pachnie. Ej, ładnie pachnie ten podkład. I potem muszę kombinować z jakimś, jak to się nazywa, konturowaniem, żeby tą buźkę troszkę przyciemnić. Dobra, lecimy tak. Ładnie, bardzo ładnie pachnie, ale nie wiem, czy nie wzięłam za ciemnego. No i tak to jest życie. Albo za jasny, albo za ciemny. Ale swoją drogą, wiecie, jak jest ciężko dobrać sobie kolor w drogerii, w której jest słabe światło i nic nie widać? No to pewnie wiecie, bo to jest zmora chyba wszystkich kobiet na świecie. Ja bym sobie trochę tego podkładu dołożyła, ale zanim ja to zrobię, ja sobie zobaczę w lusterku bliżej, jak on wygląda przy pierwszej warstwie i wygląda on ładnie. I ja nawet nie wiem, czy to nie wystarczy. No bo i tak jeszcze będziemy nakładać korektor. Dobra, nie będę kombinowała, nie nakładam za dużo, bo potem zhejtuję ten podkład za to, że toporny, coś tam, a ja po prostu go nawalę jak taka dzida ostatnia. Dobra, lecimy teraz z korektorem tym samym, co na początku. Kamuflaż i go nałożę pod oczy, bo na siebie patrzeć nie mogę. Mam takie cienie ostatnio pod oczami, że głowa mała, naprawdę. Właśnie najgorsze jest to, że jak robicie tego typu makijaże w tej kolorystyce, to potem wszystko pod oczami widać, bo to się wybija po prostu, nie? No to wiadomo. Ale ja tak lubię tą kolorystykę na oczach. Stosunkowo rzadko się tak maluje. Był czas, że cały czas malowałam sobie kreski pomadką, potem przestałam i ja to w ogóle mam jakieś takie fazy w życiu, że nie wiem, parę miesięcy maluje się tak, parę miesięcy maluje się tak, a parę miesięcy maluje się jeszcze inaczej. Także nade mną nadążyć to ja sama nie nadążam. Ale dobrze, biorę sobie pędzelek teraz. Biorę sobie tą paletkę ze Sleeka do konturowania. Jeszcze raz tak mlasnę, a sama się wyrzucę z tego studia. Czy ja wzięłam dobry pędzelek? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Staram się. Co to było? To jest kremowy produkt. Staram się nauczyć nakładać konturowanie pędzelkiem, a nie gąbeczką. I powiem Wam, że coraz lepiej mi to idzie. I jest to o wiele delikatniejszy efekt przede wszystkim. Choć ja lubię sobie nawalić, naprawdę. To nie jest problem dla mnie, żeby sobie nawalić tego bronzera na całą twarz, a potem płakać, że mam plamy. To jest po prostu styl bycia. To już chyba się tego nie wyrzeknę. Dobra, nie przesadzamy. Teraz na drugą stronę. Ja sobie w ogóle mieszam te dwa odcienie ze sobą. Wydaje mi się, że jest to najlepszy kolor dla mnie na ten moment. Natomiast nie wykluczam, że nie jest. Ale dobrze, niech będzie. Niech na razie będzie jak jest. O, i widzicie? Co mi się tu stało? Nie dojechałam chyba. Ale to nic, bo nie nałożyłam jeszcze pudru, więc da się to jeszcze wyklepać. Włączyłam sobie tutaj po lewej stronie, mojej lewej, waszej prawej, tak mi się wydaje, lampę taką różową i ja przez to nic nie widzę na twarzy. Tak, żeby sobie nic nie widzieć, ale żebyście wy mieli różowy kolorek, którego pewnie na filmie widać nie będzie. No ale zobaczymy, może będzie. Czasami widać na tych filmach tą lampę, a bardziej mi robi takie wiśniowe włosy. Dobra, i teraz tak, popatrzymy sobie na tą twarz. Czegoś mi brakuje, szans mi brakuje. Oczywiście, że mi szans brakuje. Korektora więcej nie będę dawała, tak mi się wydaje. Na razie przypudruję sobie twarz, będzie mi łatwiej później
wytuszować rzęsy, bo ja sobie zawsze oprę gdzieś oczywiście rękę i potem połowy podkładu na twarzy nie mam. Także biorę sobie ten sam podkład co wcześniej, biorę sobie puszek i będę się matowić. No i sobie przymatowiłam te wszystkie zmarchy. No nie ma problemu. Nie ma problemu. Zmatowiłam się porządnie. Teraz możemy przejść sobie do tuszu do rzęs. Nie wyciągnęłam, oczywiście nie wyciągnęłam. Dzisiaj użyjemy sobie tego z Maybelline, bo chcę mieć czarne rzęsy dzisiaj, o dziwo, ale czarny z burgundem mi się wydaje, że świetnie wygląda. Także używam sobie, czy ja pokazałam? Ja jestem zakręcona jak karuzela dzisiaj. A tego tuszu będę sobie używała z Maybelline. Mam nadzieję, że pokazałam Wam etykietę, a nie jakiś bok etykiety, bo się popłaczę. To moje pokazywanie to już powinno zostać memem światowym, nie? Dobra, malujemy rzęsiska. Ej, i powiem Wam tak, rzęsy mamy zrobione, zaraz przejdziemy sobie do ust, ale wpadłam na genialny plan, co może pójść nie tak. Zniszczymy ten makijaż, jeżeli to nie wyjdzie. Wezmę sobie ten produkt do brwi i chciałabym spróbować nim zrobić piegi, bo mi czegoś tak brakuje w tym makijażu, że to jest katastrofa. Dobra, sprawdźmy to, czy to ma prawo bytu i czy w ogóle ma to sens, co ja chcę zrobić. Chyba nie za bardzo. A tym drugim? Bo to są takie fajne w zasadzie produkty. Coś tam zrobiło. Też może bardziej spróbuję faktycznie tym. No i wracam do Was. Jak możecie zobaczyć, biegów nie ma nic. To był totalny, największy błąd mojego życia. Twarz może wyglądać troszeczkę inaczej, bo byłam zmuszona zmyć cały makijaż twarzy i zrobić go na nowo. Przez to, że ten pisak do brwi jest po prostu zielony. Jak on wyschnie, on się robi totalnie taki zielonkawy, zgniły. To nawet kaki nie jest. To jest po prostu zielone. Także zmyłam wszystko, nałożyłam makijaż jeszcze raz. Oczywiście się rozkręciłam i nałożyłam sobie też rozświetlacz, ten z Catrice, mój ulubiony. Także to jest jedyna rzecz, która się zmieniła, jeżeli chodzi o kosmetyki na twarzy, żeby nie było. I co? I teraz możemy przejść sobie już, wydaje mi się, że do ostatniego kroku makijażu i możemy sobie zrobić usta. I usta, jeżeli Was to nie zdziwi, będzie to ten sam produkt, którego używałam do oka, żeby właśnie to wszystko było tak matchy, a to jest właśnie, kurczę, ten kolor, to jest taki typowy, winny kolor. Także uważam, że to jest po prostu najlepszy produkt według mnie, według mojej opinii, do tego typu makijaży, właśnie inspirowany kolorem wina. Także ja sobie przechodzę, biorę sobie moje lusterko i przechodzę do malowania ust. I to akurat jest mega proste, robię to tak jak zawsze, bez konturówki, bo ten aplikator jest na tyle fajny, że pozwala mi dojść dosłownie w każdy zakątek. I w ten oto sposób prezentuje się już skończony makijaż, Red Wine Makeup. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobają właśnie takie jednokolorowe makijaże, czy wolicie nutkę szaleństwa. Nie wyłączyć nagrywania, nie wyłączyć nagrywania, nie wyłączyć nagrywania.